Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnej serii na moim kanale. Od dawna Wam ją obiecałem. Ta będzie dotyczyć przepisów dotyczących budowy domków na zgłoszenie, domków letniskowych, budynków rekreacyjnych indywidualnych, zwane BRI, i budynków gospodarczych. Wiele w internecie można znaleźć sprzecznych opinii. Długo zajęło mi zebranie tego do kupy, sprawdzenie, jak to faktycznie wygląda w kwestii prawnej. Więc przegadamy sobie najważniejsze właśnie parametry z tym związane. Te najbardziej istotne, czyli metraż, czyli wysokości, co gdzie można budować, ale też będzie kilka pobocznych. I też na sam koniec przegadamy samą procedurę zgłoszenia oraz wiem, że to Was interesuje, dlatego też omówimy możliwość przekształcania takich domków wybudowanych na zgłoszenie na mieszkalne. Jak to ma wyglądać, jak wygląda ten proces, kiedy można to zrobić i jakie parametry musi spełniać sama konstrukcja i mniej więcej ile to kosztuje. Dużo z tych informacji jest zawartych w artykule na blogu, na mojej stronie filmowej. Link do niego macie w opisie. Tam też zamieściłem dla Was linki do domków, które pieczołowicie zaprojektowałem właśnie w oparciu o przepisy, o których będę Wam mówił, żebyście mogli zobaczyć, jak faktycznie mogą takie konstrukcje wyglądać, co jest dozwolone, a co może stworzyć dla Was pewne problemy, jeśli potem chodzi o ewentualne kontrole czy próby przekształcenia tego na mieszkalne. Także ja Was serdecznie zapraszam. Jeszcze tylko dodam, że tych odcinków będzie kilka, jak nie kilkanaście, krótszych niż zwykle. Dlatego wrzucam wszystkie filmy do jednej playlisty. Będziecie sobie mogli po prostu to przeglądać. Tematycznie będzie to podzielone na konkretne, istotne elementy. Także co, nie przedłużając, zapraszam. Ostatnio mieliśmy 60. odcinek w tym kanale, więc stwierdziłem, że nagram dla Was kilka następnych w szczególnych okolicznościach przyrody. Mianowicie nagrywam to z ogródków działkowych, gdzie moi rodzice mają swoje domki, gdzie też spędziłem sporą, lwią część swojego dzieciństwa. No więc pomyślałem, że fajnie będzie dla Was też ciekawie zobaczyć mnie w trochę innej scenerii niż nagrywającego z moim kwiatkiem nad ramieniem. Temat pierwszy, który sobie poruszymy, jest dosyć, według mnie, podstawowy, czyli gdzie w ogóle można budować domki na zgłoszenie, jakie mamy rodzaje i poruszymy sobie też temat odległości postawienia takiego domku od granic działki. Więc po pierwsze mamy domki letniskowe, budynki rekreacji indywidualnej i budynki gospodarcze. I o ile można je budować na działkach właśnie takich jak tutaj, czyli tak zwanych rodosach, no to mogą one też być budowane na działkach budowlanych normalnie. Problem polega na tym, że każdy z tych budynków ma inne przeznaczenie. Budynek rekreacji indywidualnej, jak sama nazwa wskazuje, służy jedynie do użytkowania rekreacyjnego i najczęściej można go wybudować sobie właśnie na takich działkach ROD. Najczęściej przy działkach budowlanych warunki zabudowy bądź też miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni. Czym on jest, o tym też możemy sobie przeczytać w artykule. Wrzucę link do niego w opisie. Tam bardzo często nie ma możliwości zabudowy letniskowej na działce przeznaczonej do zabudowy mieszkaniowej. Tam jednak gmina, ustalając ten plan, stwierdza, że ona chce, żeby na tych działkach były tylko domy mieszkalne. Więc najprawdopodobniej będziecie mieć problem z tym, żeby domek letniskowy, BRI, wybudować sobie na działce budowlanej. Nie zawsze tak jest, trzeba sprawdzać zapisy w miejscowym planie.
Dużo prościej jest z budynkiem gospodarczym, ponieważ jego przeznaczenie jest zdecydowanie szersze. Budynek gospodarczy przydaje się praktycznie na każdej działce, przy każdym domu i na każdej roli. Więc budynki gospodarcze z powodzeniem można sobie wybudować na działce rolnej. Oczywiście przy wielu obostrzeniach, ale bardzo rzadko zdarza się, że miejscowy plan zabrania wybudowania takiej konstrukcji, właśnie w przeciwieństwie do domków letniskowych, dlatego często obchodzi się prawo i kiedy ktoś chce wybudować sobie domek letniskowy, to jednak stwierdza w zgłoszeniu, że to będzie budynek gospodarczy. A wychodzi na to samo, bo przepisy są bardzo podobne, zwłaszcza jeśli chodzi o najistotniejszą kwestię, czyli sam metraż. Ale tak jak Wam ciągle powtarzam, jeśli planujecie jakąkolwiek zabudowę, to nie opierajcie się tylko na tym, co usłyszycie czy co przeczytacie. I tak wszystkie Wasze ścieżki muszą prowadzić do urzędu i tam mam nadzieję, że przed zakupem się sprawdzicie, ale jak już kupicie działkę, to musicie sobie pójść, zapytać, co tam dokładnie może być budowane, ponieważ bardzo prawdopodobne, że ta sama Pani będzie potem przyjmować Wasze zgłoszenie i nie ma co ukrywać, jej widzimisię zaważy na tym, czy Wasz wniosek przejdzie, czy też nie. Niezależnie od tego, czy litera prawa stoi po Waszej stronie, czy też po stronie urzędu. Często jest tak, że Panie nie do końca wiedzą, jakie są przepisy. Panie mają swoje przekonania, nie zawsze zgodne z tymi przepisami. I mimo, że możecie mieć rację, no to po prostu, jeśli chcecie jej dochodzić, no to będziecie dochodzić jej na ścieżce prawnej. A wyobraźcie sobie, jak trudne, jak kosztowne i jak czasochłonne jest procesowanie się z urzędami. To się po prostu mija z celem. Więc idźcie do urzędu, sprawdźcie, gdzie można budować. Najprawdopodobniej, jeśli to jest działka ROT, wybudujecie sobie albo budynek gospodarczy, albo domek letniskowy. Jeśli to jest działka budowlana, no, to najczęściej będzie to po prostu zwykły budynek gospodarczy. Tak samo na działkach rolnych. Rzadko będzie możliwość wybudowania tam domku letniskowego, no bo to nie jest przeznaczenie działki rolnej. Ok, przełączę się teraz na kamerkę z przodu i pogadamy o tym, jakie mogą być odległości domków od granic. Swoją drogą powiem Wam, że jeśli byłbym początkującym inspektorem nadzoru budowlanego i miałbym się wykazać, to właśnie przyjechałbym w takie miejsce jak takie działki, bo tutaj spokojnie jednego dnia bym mógł wystawić 100 nakazów rozbiórki. To jest jakaś masakra. No ale proszę mi będzie pokazać przynajmniej Wam, co i jak można robić. Tutaj obowiązują te same przepisy, które dotyczą budynków budowanych w oparciu o pozwolenie na budowę. Więc jeśli jakiś dom chcemy zbudować blisko granicy, na przykład tak, to w tym wypadku odległość, skoro mamy tu okna, musi wynieść 4 metry. No nie ma szans. Jeśli, tak jak tutaj, ściana nie ma okna, odległość od granicy to są 3 metry. Jak widać, interpretacja jest bardzo luźna. Z tego, co wypytałem rodziców, to też przy zgłaszaniu i przy odbieraniu budynków, czasem takie też się zdarzają na tych RODOS-ach, to nie jest przykładana zbyt duża waga do tego, ale jednak musicie mieć to na względzie i zaraz Wam powiem, dlaczego to jest istotne. O ile budujecie się na działce budowlanej, to prawdopodobieństwo, że ktoś Wam tam cokolwiek przyjdzie, sprawdzi, jest bardzo małe, chyba że sąsiad uprzejmie donosi. I o ile na działce
rekreacyjnej sama kwestia kontroli jest również mało prawdopodobna, to jednak pamiętajcie, że Wy na takich działkach nie jesteście właścicielami gruntu, jedynie tego, co na tym postawicie. I może się zdarzyć, na przykład cały ten teren jest własnością gminy albo miasta, już nie pamiętam. Nie jesteśmy teraz w Krakowie, tylko pod Krakowem. Jeśli na przykład zdarzyłoby się, że tędy ma biec jakaś autostrada, albo jakiś deweloper to wykupi, bo chce tu postawić jakieś osiedle i dogada się z miastem, to on przejmuje wszystkie te grunty i musi Wam wypłacić ekwiwalent za wartość domku. Chyba że ten domek... O Jezu, ale się przestraszyłem. Chyba że udowodnią Wam, a będą się starali bardzo dobrze udowodnić, że ten domek nie spełnia norm budowlanych. Coś tam jest za duże, coś tam jest zbyt wysokie. I w takim wypadku dostaniecie figę z makiem i nakaz rozbiórki. Więc jednak proponuję Wam nie robić tak jak tu, gdzie mamy 1,5 metra od granicy i to jeszcze z oknem, bo no może to mieć po prostu przykre konsekwencje w przyszłości. Oczywiście nikt o tym nie myśli, budując sobie domek, ale jednak nie robimy tego na 2 czy 3 lata, tylko na kilkadziesiąt. Fajnie byłoby, jakby nie dotknęły nas takie przykre konsekwencje. Jak ja mówię, no działki ROD są specyficzną sytuacją, bo jednak ten grunt jest jedynie dzierżawiony. Przy działkach budowlanych raczej nie musicie się o to martwić. Chociaż wątpię, żeby tam jakikolwiek sąsiad pozwolił Wam wybudować sobie jakąś szopę gospodarczą 0,5 metra od granicy. No tutaj troszkę inaczej to wygląda. Ci ludzie jednak nie mieszkają ze sobą na co dzień i dużo więcej rzeczy jest w stanie przejść. No dobra, to tyle w kwestii samych rodzajów gruntów, odległości budynku od granicy i tego, czego trzeba się wystrzegać, jakie mogą być tego konsekwencje. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o istotnej kwestii, mianowicie metrażu, czyli tego, co jest chyba najistotniejsze w całym tym zagadnieniu. Więc pamiętaj, żeby dać mi łapkę w górę, zasubskrybować kanał, oglądać mnie regularnie jak co piątek, w piątek o godzinie 18.